Hejka, siema. Witam Was. Dzisiaj troszeczkę taki inny filmik, ponieważ mamy dla Was ciekawe info. Ponieważ ostatnio spotkałem się też z takim komentarzem, ktoś po prostu napisał, dzisiaj tylko i wyłącznie to samochód elektryczny daje Ci wolność. Wyszło bardzo ciekawe, fajne info. Wiecie, pomińmy już to wszystko, że z tym ładowaniem tych samochodów to są wielkie problemy, ponieważ wiele ludzi gdzieś tam dojeżdża i nagle okazuje się, że nie może naładować tego samochodu. Po prostu jest masa problemów z tym i dużo czasu to zajmuje, żeby się też doładować gdzieś na trasie z tym wszystkim. Widzieliśmy już też ludzi, którzy wożą w bagażniku generator ze sobą. Także po co takie coś, skoro później gdzieś trzeba wyciągać jakiś generator i trzeba się ładować na środku drogi, dalej przez benzynę, czy nawet i powstały serwisy, które dojeżdżają do Ciebie i mają po prostu prąd już w akumulatorach, albo też mają generatory i Cię po prostu ładują w trakcie drogi. Także to wszystko się jak gdyby mija z celem z tym wszystkim, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tutaj w tym wszystkim, która teraz powoli tak zaczyna wychodzić na zewnątrz. I to jest, co jest naprawdę elektryczny samochód. To jest na spionaże, na szpieg od nas normalnie ludzi, albo to jest specjalnie robione, kiedy my, jako normalne ludzie, idziemy tam, gdzie siedzi na przykład rząd w Amsterdam, Den Haag, Warszawa i inne duże miasto, ale kiedy zobaczymy na inny kraj, ja nie mogę mówić na kraj. Może to troszeczkę inaczej powiemy. Były teraz informacje w Holandii właśnie, które wyszły, normalnie w wiadomościach to podali, też to dosyć ciekawe jest, że to podali, że tutaj pojawia się problem właśnie pozyskiwania przeróżnych informacji. Ponieważ okazuje się głównie, oni mówili o tych chińskich samochodach, uwaga, o chińskich samochodach, bo na nie jest już troszeczkę też taka nagonka, że się okazuje, że one po prostu wysyłają wszystko. Wszystko wokół, jaką masz temperaturę w aucie, czy masz szyby otwarte, z jaką prędkością jedziesz, obrazy z samochodów, całe rozmowy mogą również być przekazywane, czyli o czym sobie tam będziesz mówić w tym samochodzie, to wszystko jest po prostu przekazywane do tego. Dodatkowo pojawia się jeszcze kwestia bezpieczeństwa, ponieważ tutaj wiele ekspertów obawia się o to, że te samochody mogą zostać nawet i zdalnie sterowane. Czyli po prostu możesz sobie postawić swój samochód pod dom i nagle będziesz widzieć, że on odjeżdża i sobie pojedzie gdzieś sam. Ponieważ to jest możliwe przy tym samochodzie, że on może po prostu zdalnie być sterowany. Ponieważ co chwilę podchodzą tutaj też coraz to większe aktualizacje do tych samochodów. Ci eksperci tam tacy główni od tej cyberkriminaliteit specjalisten. Tak, oni to tam cały czas sprawdzają po prostu i się okazuje, że tam cały czas to wszystko się zmienia. Doszli nawet do tego, że gdy wyłączysz ten samochód tym guzikiem off, to on dalej wysyła informacje i wszystko jest po prostu wysyłane na serwer tego producenta. Tutaj taki gość, naprawdę specjalista w tym wszystkim, już rok czasu bada po prostu i szuka cały czas, gdzie te informacje wszystkie, jakie informacje są wysyłane i tego jest naprawdę sporo, co tam gościu przekazał, że po prostu praktycznie wszystko, co się w tym aucie dzieje wokół niego, może zostać wysłane, właściwie jest wysyłane po prostu na serwery producenta tego. To jest bardzo duże ilości transferów, które tam są robione. I oni zdalnie mogą po prostu uzyskać dostęp też i do Twoich hamulców, praktycznie do wszystkiego, do prędkości, wszystkim mogą Ci nawet zdalnie posterować. Więc ktoś, kto mówił, że prawdziwa wolność to Ci daje auto elektryczne, to się okazuje, że właśnie nie. Bo w każdej chwili mogą Ci nawet ten samochód wyłączyć zdalnie. To znaczy, kiedy zbieramy na przykład duży most na duże miasto, czy to jest tu w Polsce, w Holandii albo inny kraj, to nie szkodzi gdzie, kiedy mamy 3 punktów A, B i C, oni mogą robić tam hamulce na samochód
No zgasić go po prostu, mogą tak. zatrzymać. No i tutaj właśnie eksperci też się o to obawiali. No, że może dojść do takiego czegoś, że po prostu jak jakiś kraj się będzie chciał na jakimś innym kraju zemścić, no to po prostu wyłączy te wszystkie auta i dojdzie do całkowitego sparaliżowania na przykład miasta, ponieważ, no wiecie, będzie jechać sobie samochód i stanie jeden, drugi, trzeci, czwarty, wszystkie razem. I kiedyś był też nawet taki film, ja nie pamiętam teraz tytułu, gdzieś kiedyś widziałem taki kawałeczek, coś się tam działo, wiecie, coś tam dziwnego na świecie się działo, ci ludzie tam się gdzieś przemieszczali, nagle chcieli tam jakąś pomoc wezwać i nagle jechały wszystkie auta elektryczne puste, jeden za razem i po prostu same tam wjeżdżały jeden do drugiego, po prostu nie było kierowcy, one wszystkie tam całą tą drogę blokowały, jeden za drugim. No, wiele rzeczy z takich filmów się sprawdza ostatnimi czasy, co tam wszystko już kiedyś pokazywali, no to wiecie, to tak jak ktoś to tak prześledzi. Ja teraz tak nie mam czasu oglądać, ale za dziecka no to się oglądało, czy za nastolatka, tam różne filmy wszystkie i tam te sytuacje, które widziałem w tych filmach, no to one teraz są, nie? To by się wtedy wydawała, wiecie, no fantazja, nie? Tego, ale to się dzieje cały czas. Jeszcze co ciekawe, to rząd chiński zabronił na przykład samochodom Tesli przejeżdżać w ogóle koło ich budynków takich rządowych. Mają całkowity zakaz tutaj przemieszczania się przy tych budynkach. To chyba samo mówi za siebie. Tutaj jeszcze jeden ekspert był, który również badał właśnie te samochody typu Tesla. No, nie chciał za bardzo jeszcze się wypowiadać co jak, tylko mówi, że ciągle badają i monitorują tą sytuację. Ale jak ktoś umie czytać dobrze twarz, znaki z twarzy, a no to jest bardzo proste do nauczenia się, ponieważ to szybko można u ludzi wyczytać, to było wiadomo, że po prostu nie chce albo nie mógł powiedzieć tutaj więcej na ten temat, czyli przypuszczam, że prawdopodobnie te samochody tak samo również będą wysyłały wszystko, co tylko mogą. Nawet te samochody jeden z drugim jeszcze się kontaktują, na dodatek też potrafią to robić. Także jak widzimy, no nie jest to jednak takie niezależne źródło. I teraz patrząc na całą sytuację na świecie, załóżmy, że gdzieś coś się dzieje, ty masz samochód elektryczny. Musisz wyjechać bardzo pilnie z całą swoją rodziną. Sytuacja może być różna. Myślisz, że ty po drodze znajdziesz gdzieś jeszcze jakieś wolne ładowarki, jak wszyscy nagle ruszą i wszyscy zaczną wyjeżdżać, żeby się doładować po drodze? Nie przypuszczam, że raczej będzie to sytuacja całkowicie niemożliwa. Ze zwykłym samochodem jednak wygląda to inaczej, bo wrzucasz sobie 2 bańki do samochodu, masz pełny bak i jedziesz. Co tutaj robisz? Załadujesz teraz cały generator i jeszcze kilka karnistrów z paliwem, żeby się na drodze doładować, a dzieci zostawisz w domu, tak? Bo nie będzie już miejsca dla dzieci załadować. Albo swoje rzeczy będziesz musieć zostawić, bo będziesz musieć zabrać ze sobą generator. I w sumie nie będziesz mieć gwarancji, czy ci ktoś po drodze tego samochodu nie wyłączy całkowicie. Bo może również i do takich sytuacji dojść, że jak wszyscy by chcieli gdzieś wyjeżdżać, to pewnie rząd może powiedzieć: o nie, tych zatrzymamy, ci nie pojadą i wyłączy. W dzisiejszych czasach wszystko już jest możliwe i już nic mnie po prostu nie zaskoczy. Bo już nieraz pokazali, że całkowicie absurdalne rzeczy, które by wyglądały na rzeczy fantastyczne, jakieś science fiction, po prostu się dzieją i nawet się z tym ludzie już nie kryją. To się po prostu codziennie dzieje, dlatego ja od początku mówiłem, ja nie chcę żadnego samochodu elektrycznego, tym bardziej kiedy widać, jak to się zaczyna ładnie palić niekiedy, to jak zdążysz wyjść? Niech on ci się na trasie zapali, zanim ty zdążysz wyhamować cokolwiek innego, to ty nie masz szans, żeby w ogóle z tego auta wyjść. Przecież to są takie płomienie, które idą bokami wszystkimi, no którędy wyjdziesz? Przez dach chyba jedynie by ci zostało, jak nie będziesz mieć otwieranego dachu, to też nie wyjdziesz. Bo bokami już się nie da wtedy po prostu wyjść, bo to wychodzi przeważnie z jednej, z drugiej strony takie płomienie wychodzą spod tych akumulatorów, że nie ma szans, żeby po prostu stamtąd wyjść. Także świeżutka informacja, prosto dopiero się to wczoraj o tym dowiedzieliśmy, także od razu przekazujemy, chociaż pewnie to i większość ludzi się raczej już zdążyła domyśleć, że te samochody nie są wcale takie
idealne, ale że jeszcze teraz potrafią nas wyszpiegować wszystko i co się w samochodzie dzieje, no to już jest jednak level wyżej. Wiadomo, że telefony też to potrafią zrobić, ale to się jednak w telefonach tam częściowo da wyłączyć te różne dostępy i tak dalej, czy też w laptopach pozaklejać kamerę tego, mikrofony tego. Ale wiecie, ile komputerów są na jeden elektryczny samochód? No bardzo dużo. Tutaj To ci nie eksperci jest nawet jeden. mieli problem je poznajdywać wszystkie. Jest ich tam naprawdę sporo w tym wszystkim. No i ciężki temat. Ogólnie nawet dla nich to był bardzo ciężki temat, żeby to całkowicie rozgryźć, co tutaj się dzieje, jak to wszystko, pomimo że są naprawdę specjalistami w tym temacie. Dobra, to by było na tyle. My jedziemy dalej. My jesteśmy tutaj dzisiaj w trasie. Ale jest jeszcze ten konkurs. Tak, który pamiętajcie trwa. jeszcze o konkursie. Kupując cokolwiek ze sklepu, z którym współpracujemy tutaj, macie linki wszystkie tam w opisie do tego filmu. Pod tym filmem, nie do tego filmu, macie wszystkie linki do tych produktów. Są to dobre rzeczy, naprawdę sprawdzone, z wieloletnią gwarancją. Nie taką, że się Wam od razu coś popsuje. I wpisując sobie tam w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, także do 24.8, jeżeli zostawicie mi tutaj jakiś komentarz o jakiejś historii, cokolwiek na temat produktu, który kupiliście, to wtedy będziemy kogoś z Was wybierać, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić tam co chce. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej! Pa do następnego.